Partnerzy odcinka F-Stone, Lider, Wize, Elocity, Platinet, Clicklist.pl. Czyli dzisiaj będziemy na zasadzie nie nowy, stary, tylko standard i premium. No to lecimy. I tak oto prezentuje się nowy Y. Zrobimy sobie króciutkie 360. Tu jest wersja Launch, czyli na większych kołach. 225 40 20. Jak to się prezentuje? No dużo bardziej świeżo niż poprzedni model. Zdecydowanie lepiej nawet na żywo niż jak go oglądałem na jakichś filmach czy na zdjęciach. Ale co najważniejsze, to dzisiaj z Marcinem z Magmaru poopowiadamy Wam, jak się tym jeździ, bo Marcin na co dzień jeździ Y, a ja na co dzień jeżdżę trójką Highlandem. I zobaczymy, który fajniejszy, którym się jak jeździ, który lepiej wyciszony, także będzie porównanie do trójki Highlanda i do starego Y. I jak ten nowy Y na tle tych samochodów wypada. Zapraszam na odcinek. Jesteśmy już w środku nowego Y. Marcin tutaj za kierownicą. Państwa. Ja już też miałem okazję się tym samochodem troszeczkę przejechać, więc zaraz Wam tutaj poopowiadamy, jak to auto odbieramy. Będzie też zużycie od ładowania, jak widzicie, wszyscy tu mocno testują, więc 21. Tu przekasowaliśmy w okolicach Olkusza, jedziemy do Katowic. To Marcinie, jak Twoje wrażenia? Bo Ty na co dzień jeździsz Y tym standardowym. Jak porównujesz te samochody? Którym Cię lepiej jedzie? Który twardszy, który bardziej miękki? No wiadomo, bardziej miękki jest nowy model. Co mogę powiedzieć? Zakochałem się w nim. A właśnie, na początek, dla niewtajemniczonych, jak ktoś chce przetestować Teslę na dłużej, no to jest ten człowiek, z którym robiliśmy Zakopane test i który wypożycza Teslę. Takiej jeszcze we flocie nie ma, ale myślę, że niebawem to się zmieni. Ale wracamy do tematu. Na pierwsze pytanie, taki konkret. Co Ci się lepiej podoba w tym modelu w stosunku do tego, którym jeździsz na co dzień? Torowisko, chwila Tak, ciszy, po torach posłuchajcie, także... To jest zupełnie co innego niż w starym Y. Tak. To jest Tam, inna liga. tam plomby wylatują z zębów. Plomby plombami, a tam jest hałas. Tam jest hałas. No ten jest zdecydowanie bardziej wyciszony. W zasadzie w środku nie widać tu nigdzie plastiku. Ten samochód nawet na tylnej klapie, jak się ją otworzy, jest cała z welur, materiał jakikolwiek. Wyciszone jest wszystko. Natomiast no w starym Y tam jest z tyłu plastik. Ciekawe jest rozwiązanie z elektrycznym składaniem tylnych foteli. Jak jesteśmy przy klapie z tyłu, tam ten bagażnik w ogóle tak rezonował. Tam było słychać taki głuchy hałas stamtąd. Tutaj tego nie słyszę. Zdecydowanie lepiej jest wyciszone. Drzwi również są wyciszone, bo jak się je zamyka, trzaśniesz drzwiami, nie ma tej akustyki takiej trochę, wiesz, jak z gitary w tym poprzednim modelu. Także tutaj zdecydowanie jest ciszej. No. Krótko jest to dużo lepiej zrobione. Tak samo ta klapa od słoneczka, no tutaj się zamyka już tak troszeczkę jak kiedyś, za przeproszeniem, drzwi w Mercedesie, a w poprzednim modelu to tak jakby to z drewna było. Jaki dźwięk był w nowym modelu? Nie było dźwięku. A to jest stary model. No to tak jak powiedziałem, tam sklejka chyba jest pod spodem. Wrażenie takiego większego komfortu ten samochód. Tak. On potrafi tak się delikatnie bujać, czego stary nie robił, ale to daje takie wrażenie komfortu i koniec końców daje dużo przyjemniejszą jazdę, jeśli ktoś nie świruje, aczkolwiek tutaj próbowaliśmy go też na zakrętach i coś tak mocniej go, że tak powiem, potraktować, to on dalej się dobrze prowadzi. No pewnie stary będzie się lepiej prowadził, no ale to jest coś zawsze kosztem czegoś. Tam był beton, nie? Troszkę, przynajmniej dla mnie. No. Tak, tamten jest bardzo twardy, natomiast zobaczymy, jak się będzie prowadził ten samochód na 19, bo ten musimy podkreślić, że jest na 20, w związku z czym jest niski profil, to też inaczej trzyma się drogi, natomiast na 19 będzie troszeczkę to inaczej. Cieszę się, że jest przełącznik kierunkowskazów. Tak, to jest wygodne. To jest wygodne, bardzo wygodne. Uważam, że w Highlandzie jego brak jest irytujący, przynajmniej mnie irytuje, dlatego nie jeżdżę Highlandem, wolę jeździć Y. No widzisz, a mnie w Y denerwowało za twarde zawieszenie i dzisiaj mógłbym mieć Y, a wcześniej nie mogłem. Także kupisz sobie. Kurczę, jest szansa, że kiedyś kupię. No dokładnie. No super jest to, że tu są fotele wentylowane, więc to też jest duży plus. Mamy fotele wentylowane. Myślę, że są troszeczkę wygodniejsze. One są bardziej takie kubełkowe, może tak lepiej tutaj troszeczkę trzymają. Ale nie wiem, czy to jest takie złudzenie, czy faktycznie są przeprojektowane. Jest chyba bardziej dynamiczny. No tak, bo tu jest wersja z boostem. Jedziemy dzisiaj tą wersją, która ma 4.3 chyba do setki, a standardowa miała 5.0. No, ale dlatego, że to jest wersja z boostem, bo to jest Launch ten wersja, nie? Tak, ale nawet normalny dual motor będzie i tak miał... tak, zamiast 5.0 będzie 4.8. 4.8, więc coś tam będzie dołożone. Ale wracajmy do wrażeń takich z jazdy.
Ja dzisiaj tutaj czuję się troszkę jakbym jechał Highlandem. Po pierwsze, ta cała tutaj deska rozdzielcza wygląda trochę jak w Highlandzie, a po drugie, no to jest kurczę ta cisza. Jest cisza. To jest ta cisza, którą znam z Highlanda, aczkolwiek pamiętajmy, że jedziemy SUV-em, czyli jest tutaj według mnie minimalnie głośniej i jest minimalnie twardziej niż w Highlandzie, czyli mówimy o trójce, natomiast to nie jest to, co było kiedyś, bo kiedyś jak się wsiadało do Y, to był inny świat. Dzisiaj to jest po prostu taki troszeczkę tylko inaczej, nie? Tak ja to odbieram, bo ja dzisiaj przejechałem 100 km trójką Highlandem, a Ty przejechałeś dziesiątki tysięcy. Ale przejechałem dzisiaj, pojechałem dzisiaj Y-iem starym. Znaczy starym. No, także brzmi stary. Także ale... macie dzisiaj z pierwszej ręki, bo najlepiej to się przesiadać z auta do auta. jest tak. Najlepszy odbiór. Sprawdzaliśmy tutaj też, jak działa nagłośnienie. No, gra fajnie. Bo tu 2 dodatkowe głośniki są w stosunku do Tak, gra do fajnie. twojego. Tutaj wyjęty jest ze słupka głośnik, a włożony jest w drzwi. Więc też jest pozmieniane. To wszystko jest bardziej wyciszone. Tam coś jest włożone, albo inne materiały, albo jakaś pianka jest w środku, no jest ciszej. O tych w ogóle trzeszczeniach i takich różnych bajkach, mitach, które były w pierwszych Teslach, to w ogóle tutaj nie ma co, możemy nic tu się nie rusza. nic. Jest Możemy szarpać wszystko. Bardzo spasowane. Bardzo spasowane. To też jest fajne, czyli zrobione jest jak w Highlandzie, prawda? Tutaj jeżeli mówimy no wnętrze jest trochę takie highlandowe. Tak, czyli w zasadzie jakbym nie wiedział, że jadę Y, mógłbym powiedzieć, że jadę Highlandem, bo tak czasami jak się z jednego do drugiego człowiek przesiądzie, to nie do końca zorientujesz się, no bo w zasadzie to jest cały środek Highlanda. Tak. Tu jest troszeczkę inaczej tapicerka, no bo to jest ta wersja Launch, w związku z czym no, jest na razie tutaj welur, a później będzie jakiś materiał w normalnej wersji. No natomiast, tak jak mówisz, no jest cichutko. Zobaczymy, jak wyjedziemy na taką troszeczkę szybszą drogę, rozpędzimy się powyżej 100, zobaczymy, czy będzie wiatr słychać. Podobno w tej wersji przednia szyba jest zdecydowanie lepiej wyciszona, jest bardziej akustyczna. No bo jeżeli chodzi o szyby boczne, no to są tak samo klejone wszystkie 4 jak w starym Y, w związku z czym tutaj chyba niewiele zmienili. Natomiast no, też akustyka tego tylnego bagażnika też dużo daje, bo jednak z tyłu dochodzą w starym Y jakieś dźwięki, tutaj nie bardzo słychać coś. No to największa zmiana. To zawieszenie nie tłucze się akustycznie, a stare się tłukło akustycznie. No to, że było twarde, to było twarde, natomiast to, że się tłukło, to był drugi temat. To tutaj tego nie ma i to gdzieś tam na tych różnych zachodnich testach oglądałem, że nie tłucze się tam w bagażniku i że tam coś zostało poprawione. Tesla to gdzieś ogłaszała, że tam coś popoprawiała. Przeprojektowany jest cały tył tego Y, żeby on się właśnie tak nie tłukł, żeby nie było tego efektu, nie wiem, tej puszki rezonansowej, coś co było w starym modelu, to zrobili. Faktycznie to słychać. Później zatrzymamy się, otworzymy bagażnik, zobaczysz wnętrze wykonania, każdy element jest pokryty obszytym materiałem. W związku z czym to też daje ten efekt taki, że jest ciszej. No kolega z tyłu siedzi, to nie wiem jak tam wrażenia z tyłu. Więc tak, z tyłu bardzo wygodnie. Mam wrażenie, bo jeździłem też tym starszym Y i rzeczywiście tu fotele są trochę bardziej wyprofilowane, lepiej się w nich siedzi, są bardziej takie delikatne. Tu jeszcze możemy regulować automatycznie to pochylenie z tyłu. A ja mam 1,91 m i w starszej wersji uderzałem głową o ten główny słupek górny, tuż nad szybą. Teraz jest tutaj wycięcie, co powoduje, że dotykam dotykam zagłówka niż tyłu, więc to jest naprawdę... Czyli nie uderzasz w dach po prostu nie głową. uderzam i no jest też dużo ciszej. Nie czuję właśnie, nie słyszę tego tyłu. Wygodniej jest naprawdę... A czy jest tam teraz rozwinięta roleta, czy jest bez rolety? Roleta jest rozwinięta. A, rozwinięta jest, tak, okay. Jest rozwinięta i widać tutaj jest tak czysto, elegancko, jest ładne wykonanie, ciemne. I też tutaj jak siedzę z tyłu, to widzę, że szyba jednak ta górna jest przyciemniona bardziej, co mówili o tym, że właśnie to zrobią. I rzeczywiście jest teraz, mniej się to będzie nagrzewało moim zdaniem i przyjemniej się jedzie, mimo że dzisiaj mamy piękną pogodę. Słońce prosto w oczy mi teraz świeci, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. W ogóle Ci nie przeszkadza. A jak przyspieszenie w tym samochodzie? Rewelacja i jeszcze lepsze niż w Y. Na chillu jesteś. Long range'u. Okay. Tak, tutaj teraz było chill, ale już tak mieliśmy tak okazję przetestować na pełnej mocy, no i tak, tu jest to, co... A teraz jest sport. Tak. Jest różnica, jest różnica, jest różnica. Tak, jest no, różnica. Nie no, samochód jeździ. Nie, no,
jest o 2-3 klasy lepiej niż było wcześniej, to muszę przyznać. Poprawiło się, poprawiło się. No w zasadzie w tej chwili to myślę, że Tesla nie ma zbytnio konkurencji. A jeszcze jeżeli weźmiemy pod uwagę cenę samochodu do jakości w tej chwili tego samochodu i do pakowności, bo naprawdę to auto potrafi spakować całą rodzinę. No nadmienię, 2100 litrów po złożeniu tylnych siedzeń, to robi robotę. Także kurczę, jestem pod wrażeniem i taka tutaj uwaga, jak mu tak depniemy na maksa, to w porównaniu z Highlandem, tylko Highlandy mówię na 18, tu mamy Y na 20, więc tutaj koła też swoją robotę robią. Jest, nie ma skłonności do myszkowania ten samochód. Z 50 na godzinę przyspieszymy, zobaczymy co to będzie. No i zobaczymy. No i już mamy koniec tyle wolno. Dobrze, dalej nie nagrywamy. No, nie ma tego efektu myszkowania. Coś, co w zasadzie w Tesli to chyba tylko w Highlandzie się da zauważyć takie myszkowanie, no bo to była najbardziej miękka Tesla. To tutaj myślę, że jest troszkę lepszy kompromis, bo tu jest troszeczkę bardziej sztywno, no i przynajmniej na tych 20 to auto nie myszkuje, nie? Także ja jestem tutaj, to zawieszenie mi się podoba. O. Nie wydaje Ci się, że poprzednia trójka, poprzedni Y był bardzo twardy, po czym doszli do wniosku, że trzeba zrobić bardziej miękki samochód, bardziej komfortowy i przesadzili z tym komfortem w Highlandzie, że zrobili go zbyt miękkiego. Tak, szczególnie przy dużych prędkościach, jakbyś chciał minąć na, nie wiem, oponę przy 140 na autostradzie, wolałbym starą trójkę. To zdecydowanie w Highlandzie robi się nieprzyjemnie i mam wrażenie, że przynajmniej tutaj na tych 20 ten Y się jednak lepiej zachowuje. Także kiedyś Tesla była za twarda, potem Highland był troszeczkę za miękki jak na te osiągi. Mówię jak na te osiągi, jakby tam, że tak powiem, jak się jedzie w chillu nie ma znaczenia, nie? Natomiast jak się już 4,4 ma do setki, no to auto musi mieć jakąś sztywność, a myślę, że tutaj nowy Y to jest właśnie to, co w końcu zrobili tak powinno być. Ani nie poszli w jedną skrajność, ani w drugą. Bo tak to kiedyś było, że to były dwie skrajności. Poprzedni Y stary plus Tesla 3 Highland to były dwie skrajności. Dzisiejszy nowy Y to jest to, co powinno być. Znaczy, jestem pod wrażeniem. Ja również jestem pod wrażeniem, natomiast zakładam, że ze względu na to, że to jest nowy samochód, ma parę dni, albo dzień, albo dwa, to troszeczkę wydaje mi się, że ma słabe hamulce. Że nie wiem, to jest wszystko może wrażenie, natomiast tutaj też tak Ci nadmienię. Jakbyś zahamował ze 3 razy bez rekuperacji, czyli na neutralu, zupełnie jest inny odbiór samochodu i to każdego elektryka. W elektryku te hamulce trzeba raz na czas troszeczkę dotrzeć, nie? Przetrzeć, bo takie wrażenie odniosłem, że chciałem przyhamować i on tak jakoś toczył się, nie chciał się zatrzymać. Ale to też jest troszkę inaczej, że żeby tutaj była jakaś ta rekuperacja, no to trzeba mocno naciskać, nie? Tak. Żeby on długo rekuperował, a dopiero jak ktoś faktycznie depta w podłogę, no to wtedy tak trzeba hamować, nie? To jest takie wrażenie, bo jak mówię, jak się te hamulce użyje raz na czas i się dociśnie, to te auta hamują rewelacyjnie, nie? Tutaj trójka Y dobrze hamują. Okej. Nie mamy co prawda tunelu tego, który zawsze badasz, sprawdzasz głośność w samochodzie na teście Zakopane. Spróbujemy gdzieś tu pojechać 100 na godzinę i zobaczymy. Ale przejedziemy się tutaj na dwupasmówce, na 94, zobaczymy po prostu jaki będzie poziom hałasu. No dzisiaj jest sucho i nie ma wiatru, więc w zasadzie gdziekolwiek te pomiary zrobimy, to będzie ok, a za chwilę będziemy wracać Twoim Y i zrobimy też przy tej samej prędkości. Po tej samej drodze, w drugim kierunku. Tak, dokładnie. 63-65 przy szybie i koło 60 przy mojej głowie, przy 100 na godzinę, także kurczę, no jest cichutko. Jest cicho. Kiedyś po jeździe testowej Y stwierdziłem, że to nie jest auto dla mnie. Oczywiście rozumiem komuś, jak mu takie auto pasuje, bo są zwolennicy tego typu zawieszeń, natomiast ja z uwagi na tamto zawieszenie nie kupiłem Y, bo ja pojechałem zamówić Y, przejechaliśmy na jazdę testową, stwierdziłem, to nie jest dla mnie, bo mnie irytuje za twarde zawieszenie. Dzisiaj jadę tutaj z Tobą, nie irytuje mnie. Zadowolony jesteś. Także widzę to po Twojej twarzy. Mają kolejnego klienta. I myślę, że takich klientów będzie więcej, bo to nie była tylko moja opinia, że to auto jest trochę za twarde. Mówię, kto co lubi oczywiście, natomiast myślę, że tu jest taki fajny kompromis, bo nie wiem, czy z drugiej strony masz jakiś taki kłopot, że on jest za miękkie, że on się źle prowadzi, czy... Nie. Czyli kiedyś zadowolony z Y był Marcin, ja byłem niezadowolony, a dzisiaj jesteśmy obydwoje zadowoleni, tak. Więc dobry kompromis. Dobry kompromis. I faktycznie to wyciszenie jest lepsze. Przynajmniej tak ja pamiętam. Zdecydowanie jest lepsze, ale weźmy pod uwagę to, że Tesla nie ma historii od 100 lat produkującej samochody i oni tak naprawdę cały czas się uczą i każdy ten samochód jest lepszy od poprzedniego, lepszych materiałów, bardziej zaawansowana technologia.
no, pracują nad tym, żeby było nam jak najbardziej komfortowo, w związku z czym no, to jest Y2, Y3 będzie prawdopodobnie jeszcze bardziej komfortowy i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym no, musimy się liczyć z tym, że każda kolejna wersja będzie lepsza, nie gorsza. I oby tak było. Dokładnie. A jeśli chcecie sprawdzić to na własnej skórze, to tutaj znowu odsyłam do wypożyczalni Marcina, czyli Magma Rent. Można sobie tam wziąć Tesla 3 Highland, pojeździć ją na przykład przez weekend, zobaczyć, czy nam takie auto pasuje, czy się do niego spakujemy. Jak się do niego spakujemy, to ja tam rekomenduję kupić Highlanda. Natomiast jak się nie spakujemy, to dzisiaj również mogę zarekomendować Y, bo Y już nie jest tak innym samochodem. Te auta się do siebie bardzo zbliżyły. Tak bym to podsumował może. Natomiast zawsze warto spróbować, jak tym się jeździ, jak komuś takie auto pasuje. No, osiągi fenomenalne, jak to w Teslach, tu akurat z tym to nigdy Tesla nie miała problemu, aczkolwiek Y ma tutaj też znowu fajniej, bo podstawowy Y sekundę szybciej się rozpędza niż podstawowy stary Y. Także tutaj z 6,9 urwali na 5,9. I nie wiem, czy zauważyłeś, ale no, jedziemy taką troszeczkę jazdą mieszaną, testującą, więc przyspieszamy gwałtownie, jedziemy szybciej, jedziemy wolniej. Zużycie jest dosyć ciekawe, bo jest 18. To jest dobre zużycie. Tak, no tutaj będziemy jechać, będziemy wracać poprzednim Y, będziemy Mhm. wracać poprzednią wersją Y i zrobimy to samo. Wyzerujemy licznik, przejedziemy ten sam odcinek 45-48 km i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zobaczymy, nagramy sobie to i zobaczymy. I zrobimy jeszcze pomiary głośności w starym Y i ja zrobię jeszcze pomiary głośności w Highlandzie. Okay. Dzisiaj przy tych samych prędkościach, przy tych samych warunkach i gdzieś tutaj na końcu zrobię jakąś tabelę, opracuję to wszystko i będziecie mieli czarno na białym, jak to wygląda na liczbach. Natomiast zazwyczaj te liczby pokrywają się z tym, co subiektywnie odczuwamy, no bo na co dzień tymi autami jeździmy, więc mamy tutaj takie 1:1 przełożenie. No, powiem Ci, że tak, dzisiaj miałbym dużo większą zagwozdkę, czy kupić trójkę, czy kupić Y. Kiedyś w zasadzie Y odpadł sam tym zawieszeniem, a dzisiaj, kurczę, bym się długo zastanawiał, co lepsze. I miałem dzisiaj pytanie w komentarzach, czy Kia EV6, czy nowy Y? No to ja bym szedł nowego Y. Jednak będą tutaj większe zasięgi, jest to większy samochód, jeśli ktoś oczywiście potrzebuje dużego, bo jak potrzebuje mniejszego, to niech kupi trójeczkę, nie? Bo jak ktoś nie potrzebuje tej przestrzeni bagażowej, to trójka na trasie zawsze wygra, no bo tu mamy WLTP maksymalnie jest w trójce RWD 700, a tu jest 630 chyba, nie? Okay. Nie wiem, czy zauważyłeś, bo w testach gdzieś było napisane, że kamera przednia, że w ogóle kamery podczas jazdy nie działają, że tylko w trybie parkingowym. Natomiast sprawdziliśmy. Działa. Jedziemy sobie stówką i sobie oglądamy drogę. No, zrobię zdjęcie na przebitkę. Bardzo ciekaw, czy przy trudnych warunkach atmosferycznych... Tam jest podobno spryskiwacz. Tak, ale czy przy trudnych warunkach atmosferycznych, jakaś mgła, totalny brak widoczności, ciemno w nocy, czy kamera będzie widziała więcej niż Ty? No, to się okaże. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Zawieszenie na plus, na minus? Zawieszenie na plus. Ja też na plus. Wyciszenie na plus, na minus? Na plus, zdecydowanie. Ja też na plus. Wykonanie, wykończenie? Plus. Plus? Całkowity komfort, odbiór samochodu? Godny polecenia, trzeba kupić. Na plus, ja również. Także mamy tutaj dzisiaj, kurczę, pełną zgodę, albo i nie. Posłuchamy jeszcze kolegi z tyłu. Ja powiem na plus na wszystko i jak tutaj była wcześniej rozmowa, że jedna i druga osoba jest na tak, to powiem 3 razy tak. Okej. Więc nie wiem, wszystko jest w porządku. To aż dziwne, że wszyscy jesteśmy tacy zgodni. No po raz pierwszy chyba. Popatrzcie, są marki, że wychodzi nowy model i się zastanawiamy, czy stary był lepszy, czy nowy był lepszy. Tak było, jak robiliśmy testki Eniro i Niro EV. Tam coś było lepsze, coś było gorsze. Tak. A tu na razie, choć chcemy, nie znaleźliśmy nic, co by było gorzej w tym samochodzie. Czy Ty znalazłeś? Nie, jeszcze nie. Natomiast nie wiem na przykład, czy poprawiona została krzywa ładowania, takie technicznych rzeczy po prostu nie mamy na razie informacji, więc nie wiemy tego. Postaram się dowiedzieć. Z tego, co ja słyszałem, to tutaj te techniczne rzeczy są raczej takie same. Okej. Natomiast jest jeden minus. Jaki? Jak ktoś lubi taką agresywną jazdę, taką mega i lubi takie auta beton, no to już nie jest taki beton. No nie jest. Także to może być minus, natomiast nie jest to minus dla nas. To jest minus dla kogoś, kto będzie szukał w tym aucie takiego go-kartowego prowadzenia. Tu mamy takie auto, które tym to się jedzie, to jest fura. A do starego Y się jak ja wsiadałem, to miałem takie, to jest go-karcik, nie? Inny odbiór. Ale powiedz mi teraz, jakbyś dzisiaj, w tej chwili, nie wiem co robiłeś wczoraj, co robiłeś dzisiaj, czy jesteś zmęczony, czy wypoczęty, masz wsiąść w ten samochód i pojechać na Chorwację, czyli klepnąć 1000 km od strzała. Czy ten samochód by Cię zmęczył? Tym bym pojechał. Tym byś pojechał. Stary bym nie pojechał.
Okej. Ciężki tydzień miałem, nie pojechałbym. Okej, no czyli to jest samochód, który moim zdaniem wypocząłbym Tak. po drodze. Nawet gdybym był zmęczony, to bym wypoczął, a z wielu samochodów wysiadasz zmęczony, prawda? Po takiej drodze. Tak, po takiej zdecydowanie. trasie. Natomiast jakbym miał do wyboru tego Y i Highlanda trójkę, to jednak wsiadłbym w trójkę, jak miał do Chorwacji lecieć. No chyba, że miałbym dużo bagaży. Nie, powiem Ci, ostatnio chciałem zabrać ze sobą... I tu się nie zgadzamy i bardzo dobrze. Chciałem zabrać ze sobą na Chorwację hulajnogi i włożenie sprzętu do trójki musiał mnie rozkręcać. No właśnie i wszystko się rozbija o potrzeby. No ale dzisiaj, kurczę, dzisiaj jest wybór, bo kiedyś to był wybór, czy chcemy limuzynę pod tytułem trójkę, czyli coś płynie po drodze, czy chcemy go-karta pod tytułem Y. Dzisiaj mamy wybór. Auta są bardziej podobne do siebie. Myślę, że wręcz bardzo podobne. Bardzo podobne są, tak. Bardzo tak. podobne są do siebie. I to jest generalnie dobra zmiana. No, Bardzo dobra zmiana. tu się udało. I naprawdę tak, rewelacyjna jest teraz przestrzeń bagażowa. Świetny jest to rozwiązanie z elektrycznymi fotelami z tyłu, które się składają. Zwłaszcza, że przedni wygodne. fotel potrafi się odsunąć, żeby tylny mógł się złożyć. I ten też, kierowcy. Kierowcy również się odsuwa. To jest bardzo fajne, bo czasem coś wkładamy i zaczynamy chodzenie po tym samochodzie. Chcesz złożyć tylny, ale on jeszcze zawadził przedni, to musisz otworzyć przednie drzwi. Tak. To jest zamieszanie, a tutaj jest pełna wygoda. I rozwiązany jest po części problem z półką, która się składa i chowa w podłogę. Tak, bo stara półka była taka dość... Deska, taka na szybkiego. No, taka była jakaś, nie wiadomo jaka. Taka chyba do homologacji potrzebna tylko. Więc tutaj drobiazgów jest poprawione masa, natomiast to, co najważniejsze, zostało poprawione. Zawieszenie i wyciszenie. Czyli to nie był drobiazgów jest naprawdę masa, bo nawet zwrócił mi uwagę kolega, że sposób montowania haka jest zupełnie inny niż w poprzednim. W poprzednim trzeba było tam troszeczkę wydłubać taki element, żeby zamontować hak, natomiast tutaj są dwie śrubki i otwierasz klapkę. Czyli jest tak jak w Highlandzie. Jest jak w Highlandzie. No. Z takich dużo drobnych niuansów, które jest poprawione na tak. Nie zwróciłem uwagi, czy w drzwiach są te bolce takie wchodzące w progi, jak w Highlandzie. Podobno nie ma. Już wsiedliśmy do samochodu, nie zwróciliśmy uwagi na to. Natomiast z tyłu jest, bo na to zwróciłem uwagę, jest na zakładkę ta tylna klapa na bagażnik. Znaczy nawet nie na bagażnik, tylko na ten pas tylni. Że chyba podczas wypadku, jakby ktoś w tył wjechał, no to żeby bagażnik zaabsorbował większą część uderzenia, a nie szło to od razu w klapę, w konstrukcję. Znaczy na marginesie Tesla to są jedne z najbezpieczniejszych samochodów na świecie. Tutaj w testach zderzeniowych te auta w ogóle wypadają rewelacyjnie. Z uwagi na taką konstrukcję, bo przypomnę, taki Y to jest odlany prawie że w całości, może trochę przesadzam, ale to nie jest wyspawane z dziesiątek części, jak większość automotive robi dzisiaj. Świetne rozwiązanie jest również w przednim bagażniku z korkiem spustowym. Tak, jakby coś się wylało, możesz wylać i tyle. Tak, będąc na kempingu wykąpać dziecko. Taka wanienka. Taka mała wanienka. Najważniejsze co dla mnie dzisiaj, że to co słuchałem o tym samochodzie od jakichś kilku tygodni, to nie był tylko marketing. Nie lubię takich marek, gdzie czytamy, że WLTP jest poprawione, a wsiadamy zasięg gorszy, nie? Tak. Że mówią, że auto jest jakieś mega wyciszone, wsiadamy, słyszymy hałas, nie? Dużo takich niestety w to było. Tu jest naprawdę cisza. My jedziemy cały czas stówką cały czas jedziemy i sobie normalnie rozmawiamy. Fajnie jest. Jest fajnie. Jest w porządku. Wydaje mi się, że wyciszone są również nadkola. Że nie tylko wyciszyli drzwi, boczki, bagażnik, że wyciszyli również nadkola, bo nie słychać nawet opon. Fajnie. Tego charakterystycznego dźwięku w elektryku, który słychać właśnie opony, prawda? No bo charakterystyka to jest albo słyszysz... I takie moje wrażenie jest, że mniej czuć prędkość w tym samochodzie niż w starym Y. Nie wiem, czy Ty też tak zauważyłeś, że jak tam jedziesz, ile jedziesz, to wydaje Ci się, że jedziesz mniej. Trzeba zwracać uwagę, żeby nie dostać mandatu, tak. A to jest domena komfortowych samochodów, że w nich nie czuć prędkości, także fajnie, bardzo fajnie. Jak jedziesz za twardym autem, to myślisz, ale kurde, dziadowska droga, nie? A jak jedziesz lepszym autem, takim bardziej komfortowym, nie zwracasz uwagi na to, nie? Więc nagle te dziurawe drogi stają się akceptowalne. Pamiętam ten odcinek, dokładnie ten odcinek jechałem starym Y, jak go oddawałem. Kurczę, to już mnie irytowało, że jadę dziadowską drogą. Teraz jadę nowym Y, ten sam odcinek i mnie nie irytuje, że jadę dziadowską drogą. To jest ta różnica. Ale
To wiesz, to jak zaczniemy wszyscy jeździć nowymi Y-kami, to drogowcy dojdą do wniosku, że nie warto remontować dróg. Powiedzą, dziury wam nie przeszkadzają. Nie ma złych dróg, są złe samochody. Tak, no, można do tego tak podejść. No. Jadąc tym samochodem naprawdę, mogę powiedzieć, jest dobrze. I szczerze mówiąc, gdybym miał do wyboru dzisiaj jakiekolwiek inne samochody i pochylałbym się, bo wcześniej przymierzałem się do X-a, to myślę, że nie ma dzisiaj potrzeby kupować nie ma X-a. takiej potrzeby. Naprawdę komfort jest tutaj niesamowity. Samochód jest o połowę tańszy, jak nie więcej. Najmniejszego argumentu nie znajduję za kupieniem X-a. Jeżeli ktoś ma na przykład jakąś tam rodzinę i myślał o tym, że kupię sobie X-a, to X ma tylko fajnie otwierane drzwi do góry i na tym kończy się argument. No albo jak ktoś potrzebuje 7 osób wozić, no to tak. No, to przecież były Y 7-osobowe Wiem, i prawdopodobnie będą z powrotem. ale No. to tam- Ja wiem. tam No, ale to jest jest takie trochę za dla mało dzieci, miejsca, nie? nie? To jest takie dla dzieci wożenia. Znowuż jedziemy po tej dziurawej drodze i co? I co? No i Spoko. nic się nie dzieje. Można rozmawiać i nie złościcie to, że jakie dziury, nie? I znowu wpadłem, nie? Ale mimo tego, że w starym Y to zawieszenie jest twarde i jeździmy po tych dziurach, po jakich jeździmy, to ja nie mam absolutnie żadnych problemów z zawieszeniem w tych samochodach. Więc jeżeli charakterystyka zawieszenia jest taka, jaka jest, no jest nieciekawa, albo No ty nie masz, ale ja mam. No i tutaj z zawieszeniem masz problemy? ze starym Y. A w sensie mówisz problemów W sensie technicznych? technicznych, Dobra, że czy to rozumiem. się psuje, czy się coś tłucze. Rozumiem, Nie, rozumiem. no po prostu taki jaki jest, taki jest. Chodzi mi o to, że o jakość wykonania tych samochodów, że te samochody są mimo tego, że jeden jest twardy, drugi jest miękki, jeden komuś się podoba, drugi nie, to są dobre. Bo ludzie się boją tego, że Tesla awaryjna, że wiesz co, że po prostu nie ma właśnie jakiejś historii takiej motoryzacyjnej, że to nie są samochody trwałe, a co będzie jak się zepsuje. No to, szanowni Państwo, nie psują się te samochody. A jeśli się coś zdarzy, to raczej sporadyczne są to jakieś tam przypadki, a nie jakieś typowe usterki. A jeśli to w ogóle są drobiazgi, no to tam u mnie wymienili port ładowania, przyjechał mobilny, 15 minut wymienił. Dlatego mówię, nie psują I się. to nie jest taki problem, jeśli jakoś drobiazg zrobimy i to jeszcze w domu i to jeszcze w paręnaście minut, nie? Tak. Także to w ogóle nie ma co się tego obawiać. Nie wiem, jak oceniasz fotele. Mi się wydaje, że są trochę bardziej miękkie fotele. Że, Tak. że bardziej tak sam fotel z siebie sprężynuje, o, może tak bym to powiedział. Że amortyzuje jak Tak, samochód. tak. Możliwe. No wiesz, no są przeprojektowane fotele, są wentylowane fotele. No za chwilę wsiądziemy do starego i będę miał bezpośrednie porównanie. Nie będziesz już taki uśmiechnięty. Zobaczymy. Ja tam zawsze jestem uśmiechnięty, jak z miłymi ludźmi jadę, z mądrymi ludźmi jadę, to się zawsze uśmiecham. Dziękuję. Ale auto po pewnym czasie zaczyna mnie irytować, wiesz? I powiem Ci, że na Zakopane teście, jak jeździłem starym Y, to tak po 50 km... Już chciałeś Tak, chciałem już wysiąść. Chciałeś wysiąść, Tak, okej. tak. No po prostu tak mam, nie? Nie każdy tak ma, zakładam, bo niektórzy jeżdżą i są zadowoleni, więc na pewno tak jest. Ja tak mam. Nie dramatyzowałbym. Naprawdę tym starym Y, starym cały czas to brzydko brzmi, poprzednią wersją, bo stary, półroczny czy roczny samochód, mówić o nim stary, no to troszeczkę już wiesz, No ale tak się przyjęło, że jak wychodzi nowy model, to jest nowy i stary. to jest nowy i stary. Dobrze, to przyjmijmy to, że to są te kryteria i tamten jest stary nowy. No ja nie narzekam, naprawdę jestem zadowolony również z poprzedniego modelu i uważam, że jest to samochód świetny. No i co? No i dowieźliśmy 17,6, a naprawdę tutaj próbowaliśmy te przyspieszenia co chwilę. Uważam to za bardzo dobry wynik. A od naładowania auto, które jest na jazdach testowych użytkowane, niecałe 20 kWh na 100, no naprawdę dobrze to wygląda. No i siedzimy już w starym Y. Ja od razu słyszę, że tu jest głośniej. Słychać auta przejeżdżające, w nowym Słychać. tego nie było słychać. Słychać opony, w nowym tego nie było słychać. Na razie jedziemy bardzo równą drogą, więc zawieszenie jest takie samo, bo jest równa droga. Sprawdzimy przede wszystkim, co mnie bardziej interesuje, jakie będzie zużycie, bo jedziemy tą samą drogą, podobną prędkością. Cisza na planie. Mamy jakieś 66 dB przy szybie. I 63-64 przy mojej głowie. Tak to wygląda w starym Y. Starym Ale już, cudzysłowie. patrz, jedziemy równą drogą i ona nie jest tak równa jak w tamtym.
No nie jest tak równa. No właśnie, to jest ta różnica. Znaczy dla mnie dzisiaj tak, jeśli ktoś jest nastawiony na Y, to dla mnie w zasadzie dzisiaj nie ma wyboru, tylko nowy model, chyba że stanie się to, co się czasem stało ze starą trójką, jak wyszedł Highland. No pojawiały się dostępnych do odbioru takie z rabatami tam po kilkadziesiąt tysięcy. No to wtedy inny temat, nie? Inny temat, tak. Bo... Natomiast na dzień dzisiejszy przy tych różnicach w cenie tam 2 do 7 tysięcy, mówię już po tych cenach, gdy wbije się referala, bo tam 2000 wskakuje na starego, a na nowego nie wskakuje referal, no to myślę, że to warto. Marcinie, pytanie, No tak, kiedy zamawiasz? Kiedy będzie można u Ciebie wypożyczyć taki samochód, żeby widzowie to już w kolejkę się zapisywali, nie? No czekamy na dogodne warunki. To pamiętaj, do ClickLease o dobry leasing, Oczywiście. do Beniamina po dobre ubezpieczenie i myślę, że temat jest do ogarnięcia. A myślę, że będzie dużo chętnych na wypożyczenie tego samochodu, ale dawajcie tam znać w komentarzach, piszcie do mnie, do Marcina, bo chcemy wybadać, ilu jest dzisiaj chętnych na pożyczenie takiego samochodu na dłużej. Czy to jest, jak to wygląda, czy ktoś chce to sprawdzić? O, może tak, nie? Jasne. No i tak, jak jechaliśmy nowym modelem, to jechaliśmy równymi drogami. Jedziemy starszym modelem i te same drogi jakieś dziurawe. I to jest ta różnica między tymi samochodami. I statystyka z powrotu starym Y 20,7 kWh na różnicę wzniesień odbijamy, więc jest naprawdę 20, żeby unormalizować te wyniki, więc wychodzi koło kilowattogodziny więcej w starym modelu. No i generalnie zgadza się to ze specyfikacją, zgadza się to z WLTP. I podobna droga, podobne warunki i Tesla Model 3 Highland 14,0 zużycie. Natomiast no, nie była to identyczna trasa, więc nie należy tego wyniku brać jakoś tam bardzo stricte. Natomiast no, trójka zawsze mniej zużywa, no nie ma cudów, jest to po prostu zdecydowanie niższe auto. I krótkie podsumowanie dzisiejszych testów. Dzisiaj przejechałem 100 km Teslą 3 Highland, dzisiaj przejechałem 50 km Teslą Y starą i Teslą Y nową. Które auto dzisiaj bym kupił? Na pewno bym nie kupił starego Y, bo mi po prostu to auto nie pasuje, natomiast kurczę, tak jak się teraz nad tym wszystkim zastanawiam, to miałbym dużą zagwozdkę, czy kupić trójkę, czy kupić Y. I tu myślę, że dla kogo Y, dla kogo trójka. Jak ktoś potrzebuje większego samochodu, no to bez dwóch zdań Y. Jak ktoś chce mieć troszkę większy zasięg, no to poszedłbym w trójeczkę. Natomiast komfort, jak tak teraz przesiadłem się kilka razy tutaj z auta do auta, z auta do auta, kurczę, ten Y nowy i Tesla 3 Highland to są tak podobne samochody, że tutaj pod tym względem to bym się jakoś tam bardzo nie zastanawiał, tylko po prostu bym brał to, co komu bardziej jest potrzebne. Jak ktoś potrzebuje większego auta, no to Y. Troszkę więcej zasięgu, no to może trójeczka. Jak ktoś lubi sedany, to trójeczka. Jak ktoś lubi liftbacki, to Y. No i tutaj tak można by długo wymieniać, natomiast nie jest to, co było kiedyś. Kiedyś to było między ogniem a ziemią. To była limuzyna pod tytułem Tesla 3 Highland i to był Y pod tytułem go-kart. No nie, dzisiaj już nie mamy takiego wyboru. Mamy dwa bardzo fajne, bardzo fajnie wykonane, bardzo takie... Dzisiaj mogę to powiedzieć w sumie z całą stanowczością. Dzisiaj czy to Tesla, czy Highland, czy to Model Y, to są auta premium. Także dzisiaj jak ktoś szuka fajnego samochodu, no to dzisiaj do grona takich samochodów, które mogę bez żadnego tutaj zastanowienia polecić, doleciała nam Tesla Model Y. Bo kiedyś no to mówiłem, że przejedź się koniecznie, zobacz, czy jesteś w stanie takim autem jeździć, czy Ci takie auto pasuje, bo ono ma specyficzne zawieszenie. Dzisiaj nie ma tego problemu. Dzisiaj jest to fajne, wygodne, komfortowe, fajny, wygodny, komfortowy samochód, także Tesla nie straciła nic z swoich zalet, natomiast utraciła swoje wady, które no, według mnie były w starym modelu Y. Także ja dzisiaj rekomenduję taki zakup, jeśli ktoś zastanawia się nad tego typu samochodem. Myślę, że to jest dzisiaj najlepszy stosunek jakości do ceny, zasięgu do ceny, możliwości do ceny, pakowności do ceny i już dzisiaj komfortu do ceny. Także fajne auto, bo o ile tutaj myśląc nad trójeczką można pomyśleć też nad bardzo komfortowym BMW i4, można pomyśleć nad ID.7. Natomiast jeśli ktoś myśli nad Teslą Y, no to ja nie widzę w takich pieniądzach tak komfortowego, dużego samochodu, który ma jeszcze tak fajne zasięgi i tak fajne parametry, bo no, mamy tutaj 4,8 w long range'u do setki, więc to naprawdę robi piorunujące wrażenie. Także dla każdego coś innego, ale dzisiaj Tesla Y jest dla dużo większej rzeszy kierowców niż to było kiedyś w starym modelu. I chyba tym
Kończę na dzisiaj ten odcinek. Jak zawsze wszystkim dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!